Cześć siemanko! Ostatnio znajomy zakupił sobie laptopa polizingowego i przyniósł go do mnie ze względu na to, że miał tam jakiś problem odnośnie przegrzewania się, wyłączania się sprzętu. Więc postanowiłem na niego zerknąć, a przy okazji tego przyszedł mi do głowy taki pomysł, że zrobimy sobie materiał odnośnie zakupu laptopów polizingowych, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat i generalnie tak naprawdę jest to świetna opcja na sprzęt komputerowy w naszym domu. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. No i słuchajcie, film ten nie będzie miał na celu szkalowania konkretnej firmy, ani też nie będzie miał na celu pokazywania, że nie warto kupować laptopów polizingowych. Uważam, że jak najbardziej warto. Jest to jedna z lepszych alternatyw i za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie ktoś spytać, żebym mu pomógł wybrać laptop. I jest to laptop oscylujący w kwocie 2–2,5 tysiąca złotych. W 99% przypadków polecam laptopy polizingowe. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze dzisiaj technologia nie idzie aż tak bardzo do przodu jak kiedyś, a po drugie, w związku z punktem pierwszym możemy kupić kilkuletni, świetny sprzęt za naprawdę bardzo dobre pieniądze. Niemniej w momencie, kiedy decydujemy się na zakup takiego sprzętu, powinniśmy też wziąć pod uwagę źródło pochodzenia tego sprzętu, może nie tyle firmę, w której wcześniej pracowała, bo jak sama nazwa wskazuje, laptopy polizingowe, czyli coś, co zostało wzięte w danej korporacji w leasing, następnie po okresie leasingu zostało wyprzedane celem dokumentów świadczących o recyklingu tego sprzętu, by mogli sobie zakupić nowy, a dzięki temu my możemy się takim sprzętem dalej cieszyć. Tutaj bardziej należy zwrócić uwagę na resellera, czyli tego sprzedawcę, który nam ten sprzęt sprzedaje. Jak wspomniałem na wstępie, znajomy zakupił laptopa z firmy X na znanym portalu aukcyjnym, no i laptop mu się zaczął wyłączać. Nie chciał tego laptopa odsyłać, ponieważ był mu potrzebny do pracy, więc przyniósł go do mnie, czy mógłbym popatrzeć, co tam z nim jest nie w porządku. No i co? No i okazało się, że generalnie z laptopem problem jest taki, że mamy tutaj nieogarniętą termikę. Układ chłodzenia cały był zawalony kurzem, natomiast pasty termoprzewodzące były już wyschnięte. Cóż, pomyślałem sobie, że może to odosobniony przypadek, ponieważ ja generalnie polecając ludziom zakupy komputerów polizingowych, mam swoich sprzedawców, faworytów, od których zawsze oni kupują i jest wszystko ok. Akurat ten znajomy sobie zrobił taką samowolkę, dawno się nie widzieliśmy. Przyniósł, zobaczyłem, nie jest fajnie. Więc co? Postanowiłem zakupić laptop od tego samego sprzedawcy, żeby sprawdzić, czy ten problem to sprawa jednorazowa, czy to po prostu tak już jest. I celem sprawdzania zakupiłem sobie laptop, a mianowicie Dell Latitude L5302 w jednym. Takie oto maleństwo, które sobie możecie szerzej zobaczyć tutaj oto na przerywnikach filmowych. I generalnie dlaczego się zdecydowałem na zakup tego laptopa? Tak króciutko, zakupiłem tego laptopa ze względu generalnie raz z ciekawości, bo mogłem kupić od swoich sprzedawców, których jak najbardziej polecam i za każdym razem ten sprzęt jest doprowadzony do faktycznie stanu używalności, ale tym razem chciałem sprawdzić tą prawidłowość, czy jednorazowa akcja, czy reguła. Zakupiłem tego laptopa generalnie celem oszczędzenia własnego prądu, bo nie czarujmy się, w momencie kiedy robimy z laptopami retro, często przenosimy jakieś dane, często coś grzebiemy po necie w poszukiwaniu jakichś sterowników, trwa to długie godziny. Do tej pory robiłem to na komputerze stacjonarnym. Mój komputer stacjonarny ciągnie w granicach 300 W na godzinę. W sytuacji, kiedy zostawiamy na noc zgrywanie plików, które mają bardzo małe wielkości na stary dysk talerzowy, potrafi to trwać 4–5, czasami nawet 6 godzin po protokole USB 2.0 z przelotki i to już są dziś realne koszty. Co za tym idzie, zakupiłem takiego małego Della. Ten Dell w pulpicie z wygaszonym ekranem ciągnie w okolicach 20 W, przy przeglądaniu internetu około 35 W.
Natomiast podczas maksymalnego obciążenia w okolicach 55 W, czyli tak naprawdę jest moc. Zdecydowałem się też na niego ze względu na jedną rzecz, a mianowicie to, że te małe laptopy się przegrzewają, a jak mnie dobrze znacie, ja lubię wyzwania i tutaj też zamierzam się tym zająć. W innym, odrębnym materiale pokażę Wam, jeżeli mi się uda, co możemy sobie z tym tematem zrobić. Natomiast do celu. Zakupiłem tego Della w celu sprawdzenia, czy wszystko jest tak jak u znajomego, czy odosobniony przypadek. I co się okazało? W momencie, kiedy przyszedł, oczywiście był w bardzo ładnym stanie wizualnie zewnętrznym. Tutaj na wierzchniej warstwie, jak sobie zobaczycie, tutaj na przerywnikach filmowych też, tutaj tak naprawdę jest naklejona folia. Tej folii nie widać. Trzeba się naprawdę srogo przyjrzeć, żeby zobaczyć, że to zostało naklejone. I to jest zrobione naprawdę super profesjonalnie i chapeau bas firmie, która to zrobiła. Jest to naprawdę sztos. Jeżeli chodzi o sam środek, no to tutaj już nie było tak fajnie, ponieważ sam palmrest celem odświeżenia był pomalowany jakimś ekologicznym, matowym lakierem. Problem ekologicznych lakierów w porównaniu do tych chemoutwardzalnych jest taki, że w połączeniu z wodą, czyli w naszym przypadku z potem na przykład z ręki, one się ścierają, więc po kilku godzinach intensywnego użytkowania zacząłem tutaj mieć delikatne plamki. Oczywiście lakier zmyłem, jest to lakier zmywalny wodą. Ja go zmyłem alkoholem izopropylowym, bardzo ładnie zeszło. Nałożyłem sobie tutaj, jak widać, karbon i jest już jak najbardziej ok. Poza tym ten laptop w momencie, kiedy go wyjąłem z pudełka, miał jeden zasadniczy problem. W chwili, kiedy chciałem sprawdzić, czy wszystko jest z nim ok, zapuściłem sobie Cinebencha i moim oczom ukazał się taki oto wynik. Słuchajcie, to jest tak naprawdę połowa tego, co powinna być. I o zgrozo, kiedy załączyłem sobie HW Info, zobaczyłem taki oto wynik. I jak widzicie, tutaj taktowania i cała reszta też nie jest ok. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to że coś tu jednak jest nie halo. W związku z powyższym postanowiłem laptopa rozebrać. No i cóż, jak widzicie na zdjęciach poniżej, nie było dobrze. Cały wentylator był zawalony kurzem. Ten kurz praktycznie uniemożliwiał swobodny przepływ powietrza, przez co też throttling termiczny występował w nadmiernej skali. Na domiar złego pasta termoprzewodząca nie była zmieniona pod układem chłodzenia, chociaż wydawało mi się, że nasz tutaj pan sprzedawca zmienił thermal pad na chipsecie. Dlaczego mi się tak wydawało? Ponieważ był bardzo miękki, choć jak widzicie tutaj zdążył się już rozwarstwić. Stwierdziłem, że prawdopodobnie od temperatury. Pastę wymieniłem, założyłem układ chłodzenia, skręciłem wszystko do kupy i jak widzicie, niewiele trzeba, żeby później uzyskać taki wynik. Choć temperatury nadal nie były jakoś super satysfakcjonujące, to odzyskaliśmy wigor i żywotność tego laptopa. Generalnie po tym fakcie postanowiłem jeszcze wymienić thermal pad na chipsecie z racji tego, że jak widzieliście wcześniej on się rozwarstwił, więc ukroiłem sobie odpowiedni kawałek thermal padu od Gelida, nałożyłem, ale zanim to zrobiłem, ściągnąłem stary thermal pad. I wiecie co? Sprzedawca, który nakładał thermal pad na ten komputer, ściągnął folię tylko z jednej strony. Folia na heatpipe została i jak widzicie tutaj na tym zdjęciu aż się zwulkanizowała do tej rurki cieplnej. No po prostu masakra. Więc cóż, w przypadku tego sprzedawcy wychodzi na to, że nie jest to odosobniony przypadek, a reguła. Nie będziemy tutaj nikogo szkalować, bo każdy ma potrzebę się w jakiś sposób nauczyć. Ja napisałem do tego sprzedawcy, generalnie poprowadziliśmy kawałek konwersacji. Pan sprzedawca jak najbardziej wziął na klatę problemy związane z tym laptopem, bardzo przeprosił za zaistniałą sytuację. Napisał wprost, że ma sporo młodych serwisantów, którzy się dopiero uczą i stąd taka, a nie inna sytuacja. Oczywiście nie było problemu z tym, że zerwałem plombę, gwarancja jak najbardziej dalej na ten sprzęt występuje.
Tutaj co? Co bym mógł generalnie tutaj polecić? W sytuacji, kiedy jeżeli sprzedawco drogi mój, jeżeli oglądasz ten materiał, w sytuacji, kiedy sobie bierzesz na klatę taką firmę, taką działalność, bierzesz sobie przykładowo serwisantów, nie wiem, z Urzędu Pracy na staż albo kogoś, kto totalnie nie ma z tym styczności, a chciałby się uczyć. Wydaje mi się, że nie byłoby jakoś super dużym kosztem, ażeby zatrudnić na 10 takich serwisantów jednego człowieka, który naprawdę ma pojęcie, co się tam dzieje. Wtedy 10 robi swoje, a ten jeden chodzi i sprawdza, czy wszystko jest ok. Myślę, że taka kontrola jakości dużo zmieniłaby w jakości Twoich usług. Natomiast na ten moment jest jak jest i absolutnie tego sprzedawcy polecić nie mogę. Tak jak mówię, nie chcę tutaj nikogo szkalować, nikomu robić podgórkę, więc nie będę wymieniał tego sprzedawcy z nazwy. Natomiast na koniec polecam Wam 2 sklepy, z których ja kupuję. Zawsze jestem zadowolony, współpraca z nimi jest zawsze sztos. Jakakolwiek pomoc pozakupowa jak najbardziej na wysokim poziomie i śmiało możecie sobie od nich zamawiać. Generalnie do czego jeszcze zamierzam używać tego Della? Jak widzicie, jest to sprzęt dość uniwersalny. Jest to Dell na 8. generacji Intel Core, która tak naprawdę jest 9. generacją Intel Core. Z racji tego, że jest to już Whiskey Lake, mamy tutaj zaimplementowaną technologię Intel vPro, mamy tutaj możliwość rozbudowy pamięci do 64 GB i dysków twardych do 4 GB w standardzie NVMe 3.0. Generalnie tutaj, jak widzicie sobie na filmach, możemy sobie bez problemu pograć w wypasione gierki, oczywiście poprzez usługę Cloud Gaming, na przykład z Game Passa albo Nvidia Cloud. Możemy sobie tutaj również, co jest bardzo fajnym dodatkiem, bo laptop jest jak najbardziej konwertowalny na tej 13,3-calowej matrycy ze 100% pokryciem sRGB. Możemy sobie czytać takie magazyny jak CD Action w pozycji wertykalnej, tak jak to powinno wyglądać i jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Co więcej, mogę powiedzieć, słuchajcie, no ja tym sprzętem będę teraz pracował nad tymi starszymi sprzętami, więc jeżeli cokolwiek w nim po drodze wyskoczy, a interesowałby Was ten sam model, walić śmiało w komentarzach, na wszystkie serdecznie odpowiem i jak najbardziej tutaj będziemy pewne kwestie rozwiewać, rozwijać i przedyskutowywać. Natomiast co się tyczy jeszcze samego zakupu laptopów polizingowych, pamiętajcie, że po pierwsze kupicie sprzęt dużo lepszy niż sprzęt w tych pieniądzach proponowany w sklepie na półce. Niejednokrotnie laptop w zasadzie za każdym razem w tej chwili, jak ostatnio nawet sobie patrzyłem na ceny, laptop za 2000 zł z półki z marketu jest wolniejszy od laptopa za 1000 zł polizingowego. Więc płacicie 50% ceny i jednocześnie macie lepszy sprzęt. Sprzęt lepiej wykonany, sprzęt z większą możliwością rozbudowy, często gęsto modularny, sprzęt z lepszym wyświetlaczem, a pamiętajcie, że wyświetlacz to jest rzecz, która tutaj powinna być dla Was nadrzędna, dlatego że tak naprawdę to na niego cały czas patrzycie. I świadomie bądź nieświadomie tak naprawdę zmniejszamy w ten sposób ślad węglowy. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nikt tych laptopów nie kupił, musiałyby trafić do recyklingu, co za tym idzie, musieliby je zniszczyć, przetworzyć. Dzięki temu, że my je kupujemy, dajemy im drugie życie i nie napędzamy tego rynku recyklingu. Więc tak, na koniec, oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, chcę Wam polecić 2 firmy, z których ja korzystam i z których zawsze polecam znajomym i wszyscy są zawsze zadowoleni. Pierwsza z tych firm to będzie amso.pl. Na Amso możecie sobie kupić laptopa polizingowego z gwarancją i zawsze jest sztos. A druga z tych firm to hs.pl. halinasabina.pl. Jest to troszkę mniejsza firma, natomiast ma dużo fajnych lapków do wyboru, również komputery stacjonarne i sporo sprzętu polizingowego. Cała obsługa jest sztos i jak najbardziej ze swojej strony polecam do zakupu laptopów czy też komputerów polizingowych. Na ten moment wydaje mi się, że w tym temacie został temat
z mojej strony wyczerpany. Sekcja komentarzy jest Wasza. Powiedzcie, co Wy uważacie na temat zakupu laptopów polizingowych. Dla mnie jest to sztos i danie drugiego życia bardzo fajnym sprzętom. Natomiast każdy może mieć swoje zdanie. Sekcja komentarzy jest Wasza. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, zwłaszcza biorąc namiar na to, że jest to kanał głównie retro, to jak najbardziej zapraszam. Możecie skorzystać z subskrypcji oraz dzwoneczka, tak żeby widzieć wszystkie nadciągające filmy. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.